Dzień dobry, zapraszam na przepis. Dzisiaj przepyszne, kultowe ciasto metrowiec. Doskonały przepis z dawnych lat. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, cukier, mąka, proszek do pieczenia, kakao, olej, mleko, masło, budyń, esencja waniliowa i czekolada. Zaczynamy od przygotowania budyniu. Do garnka wlewamy około 500 ml mleka i gotujemy. W tym czasie do około 200 ml zimnego mleka wsypujemy 2 budynie waniliowe. I mieszamy do rozpuszczenia proszku budyniowego. Do gorącego już mleka wsypujemy około pół szklanki cukru i mieszamy. Gdy mleko zacznie się gotować, wlewamy rozpuszczony proszek budyniowy. Cały czas mieszając, gotujemy do zgęstnienia i zagotowania budyniu. Gotujemy przez chwilę, tyle ile przewiduje przepis na opakowaniu. Następnie budyń należy odstawić do wystudzenia. Budyń powinien się studzić w temperaturze pokojowej. Gorący, ugotowany budyń przykrywamy folią spożywczą, aby nie wytworzył się kożuch. I odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Budyń do kremu musi być zimny. Następnie przygotowujemy ciasto. Do czystej i suchej misy wbijamy 6 jajek. Wsypujemy szklankę cukru i jajka z cukrem ubijamy mikserem na wysokich obrotach przez około 10 minut. Gdy masa będzie już jasna i puszysta, zmniejszamy obroty miksera. Dodajemy około 1 łyżeczki esencji waniliowej i do puszystych jajek, cały czas miksując, cienkim strumieniem wlewamy pół szklanki oleju. Wszystkie składniki ciasta powinny mieć temperaturę pokojową. I miksujemy już tylko do połączenia składników. Następnie już do ubitej masy jajecznej stopniowo w kilku partiach przesiewamy 1,5 szklanki mąki. Do mąki wsypujemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia i razem przesiewamy. Delikatnie, ale dokładnie mieszamy, tak aby nie było grudek mąki. Przesiewamy kolejną partię mąki i mieszamy. W tym czasie można już piekarnik nagrzewać do 175 stopni. Połowę ciasta wykładamy do podłużnej foremki, wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto równomiernie rozprowadzamy w blaszce. Do pozostałej części ciasta przesiewamy 2 łyżki kakao,
I wszystko razem dokładnie mieszamy. Ciasto kakaowe wykładamy do takiej samej podłużnej foremki, również wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównujemy powierzchnię i gotowe 2 ciasta wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Pieczemy około 25-30 minut do suchego patyczka, grzanie góra-dół. Upieczone ciasta odstawiamy do wystygnięcia, a gdy budyń i ciasta całkowicie wystygną, przygotowujemy krem. Do misy miksera kładziemy 1,5 kostki miękkiego masła, koniecznie o zawartości co najmniej 82% tłuszczu. Można wsypać 1-2 łyżki cukru pudru lub ten krok pominąć i masło ubijamy mikserem przez około 2-3 minuty, aż stanie się puszyste. Do puszystego masła dodajemy stopniowo wystudzony budyń, łyżka po łyżce. Budyń i masło powinny mieć tę samą pokojową temperaturę. Masło należy wyjąć z lodówki 2 godziny wcześniej. Kremu zbyt długo nie miksujemy, tylko do momentu, aż masa stanie się jednolita. Na koniec gotowy krem mieszamy jeszcze łopatką, aby mieć pewność, że składniki się połączyły. I możemy już składać naszego metrowca. Jeśli zdarzy się tak jak u mnie, że ciasta nierówno wyrosły, można nadmiar ciasta ściąć. Jedno i drugie ciasto kroimy na kromki o grubości około 1,5–2 cm. Jeśli krem i ciasto przygotowujemy w tym samym dniu, ciasta nie trzeba nasączać. Kromki ciasta należy układać na przemian. Na kromkę ciasta, na przykład jasnego, kładziemy krem budyniowy, rozsmarowujemy po całej kromce i przykrywamy kromką kakaową, którą również smarujemy kremem. Następnie kromka jasna i kromka kakaowa, którą również smarujemy kremem. Następnie kromka jasna i kromka kakaowa. I tak na przemian posmarowane kromki przykładamy do siebie i łączymy w 2 lub 3 długie ciasta. Będzie łatwiej przechowywać w lodówce. Dobrze, aby trochę kremu zostało. Można wówczas nim pokryć wszystkie nierówności, przynajmniej z góry. Kremem smarujemy wierzch i jeszcze ewentualnie boki. Na koniec przygotowujemy czekoladę. Do czekolady połamanej na kosteczki wlewamy 4–5 łyżek mleka. Całość podgrzewamy, ale nie gotujemy.
Podgrzaną czekoladę z mlekiem dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej polewy. Jeśli jednak czekolada będzie zbyt gęsta, można dolać odrobinę zimnego mleka i mieszać, aż polewa zacznie się robić błyszcząca. Jest to również mój pomysł na uratowanie czekolady, gdy zaczyna się warzyć. Sposób ten stosuję od dawna, zawsze się sprawdza. Przestudzoną czekoladę wylewamy na wierzch ciasta i rozprowadzamy po całej powierzchni. I gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na kilka godzin do stężenia czekolady lub na całą noc. Ciasto kroimy ukośnie, tak aby było widać 4-5 warstw ciasta. Polecam gorąco. Ciasto jest niesamowicie smaczne. Po prostu rozpływa się w ustach. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!